Po pierwszym odcinku dostałam kilka wiadomości, że chcecie usłyszeć, skąd w moim życiu wzięła się Korea. Więc zróbmy to. Nie ukrywam, że nagrywanie tego odcinka sprawiło mi ogromną frajdę i mam nadzieję, że Wy również będziecie się dobrze bawić. Gdyby ktoś zapytał mnie dzisiaj, skąd w moim życiu wzięła się Korea, pewnie większość osób spodziewałaby się odpowiedzi związanej z K-popem, koreańskimi dramami. I rzeczywiście one odegrały ważną rolę, ale prawda jest taka, że ta historia zaczęła się znacznie wcześniej. Miałam około 12-13 lat, kiedy razem z moją siostrą trenowałyśmy karate. I był to mój pierwszy kontakt z kulturą Dalekiego Wschodu. Oczywiście nie myślałam wtedy o tym w ten sposób. Chodziłam na treningi, uczyłam się technik, ale jednocześnie poznawałam pewną filozofię, podejście do dyscypliny, szacunku i pracy nad sobą. Z czasem moja siostra coraz bardziej zaczęła interesować się Japonią. Pojawiły się anime, manga, muzyka i cała masa rzeczy, o których wcześniej nie miałam pojęcia, ale siłą rzeczy zaczęłam odkrywać ten świat razem z nią. Przyszedł rok 2011. Moja siostra była wtedy na etapie m.in. koreańskich dram. Pewnego dnia, nie ukrywam, że nieco ze sceptycznym nastawieniem, usiadłam obok niej i obejrzałam fragment odcinka z serialu You Are Beautiful. I to był ten moment. Tutaj zaczyna się cały efekt domina. Pamiętam, że kompletnie przepadłam. To właśnie dzięki tej dramie zaczęłam się interesować Koreą. Jedną z głównych ról grał tam Lee Hong-ki z zespołu FT Island, który jest nadal moim ulubionym zespołem i słucham ich muzyki do dzisiaj. Ale sama drama to dopiero początek, bo bardzo szybko doszłam do wniosku, że jeśli naprawdę chcę dowiedzieć się czegoś o Korei, najlepiej zapytać kogoś, kto tam mieszka. I tutaj zaczyna się część historii, która z perspektywy czasu brzmi szalenie, chociaż dla mnie to całkowicie normalne. Napisałam na Facebooku do zupełnie nieznajomej Koreanki, przedstawiłam się, napisałam, że interesuję się Koreą i chciałabym dowiedzieć się czegoś więcej o jej kraju. I tak poznałam Dayul, czyli DJ, osobę, którą do dziś nazywam swoją Onni, czyli starszą siostrę. Przez lata odpowiadała na moje pytania, tłumaczyła rzeczy, których nie rozumiałam, opowiadała o codziennym życiu w Korei i pomagała mi spojrzeć na ten kraj oczami jego mieszkańców. A potem wydarzyło się coś jeszcze bardziej szalonego. Mając 18 lat, wsiadłam do samolotu i poleciałam sama do Korei. Tak, sama, żeby spotkać osobę poznaną w internecie. Patrząc na to dzisiaj, wiem, że wiele osób uznałoby taki pomysł za niezbyt rozsądny, ale wiecie co? Nie żałuję ani chwili, bo tydzień spędzony z DJ sprawił, że zakochałam się w Korei po uszy. Nie tylko w muzyce czy serialach, ale w kulturze, w ludziach, w całej atmosferze tego miejsca. W kolejnych latach Korea była obecna w moim życiu praktycznie cały czas. Razem z siostrą i naszą przyjaciółką jeździłyśmy na koncerty japońskich i koreańskich artystów, spędzałyśmy weekendy na nocnych imprezach K-popowych w Krakowie i w taki sposób wychowałam się na drugiej generacji K-popu. Był koncert FT Island, który do dziś uważam za spełnienie marzenia, a szczególnie możliwość uściśnięcia dłoni z każdym z nich, chociaż wtedy było ich 5, dzisiaj jest ich 3. Był Miyavi, Ancafe, Adams, było Block B, Led Apple, był Diren Grey. A jeśli znacie moje psy, może zainteresuje Was fakt, że moja pierwsza Shiba, Shinia, otrzymał imię po perkusiście tego zespołu, a pierwszy Shikoku to Shia po basiście. Także tak, wpływ Japonii i Korei na moje życie był wtedy całkiem spory. W latach 2014-2016 wydarzyło się coś, czego również nigdy bym się nie spodziewała. Zaczęło się od prowadzenia polskiego fanklubu koreańsko-japońsko-chińskiego zespołu muzycznego Saga, a skończyło na bezpośredniej współpracy przy promocji ich muzyki w Europie. Przeprowadzałam wywiady, kontaktowałam się z mediami, pomagałam przy organizacji wydarzeń,
a nawet miałam swój udział w jednym z ich teledysków. Nie puszczę tu całości, ale obejrzyjcie chociaż fragment. Have you ever wondered, no I wonder brothers only years. Have you ever wondered if we see it from the universe? Have you ever wondered all we see is just illusion? Have you ever wondered we could start to make some fusion? Stand up, all my people stand up, brothers, sisters stand up, we can make it, we're here to make it. Kiedy dzisiaj oglądam to wszystko, mam wrażenie, jakbym zaglądała do zupełnie innego życia, bo jak wiecie, od ponad 10 lat główne miejsce w moim sercu zajmują już psy. Był jeszcze jeden ważny rozdział. Przez 5 lat byłam w związku z Koreańczykiem i mówię o tym tylko dlatego, że to pozwoliło mi spojrzeć na Koreę z zupełnie innej perspektywy. Nie jako turystka, nie jako fanka kultury, ale jako ktoś, kto miał okazję zobaczyć codzienne życie, rodzinne relacje i sposób myślenia Koreańczyków od środka. I tak myślę, że to doświadczenie bardzo pomaga mi do dziś, bo choć nie zawsze to pokazuje, rozumiem pewne rzeczy trochę inaczej niż przeciętny turysta odwiedzający Koreę. W 2019 roku poleciałam tam ponownie, a później w moim życiu pojawił się pies i jeśli oglądaliście pierwszy odcinek, to wiecie, że tym psem był Haru. To właśnie tutaj wszystkie wcześniejsze wydarzenia zaczynają się ze sobą łączyć. Bo gdyby nie zainteresowanie kulturą Dalekiego Wschodu, gdyby nie Japonia, gdyby nie koreańskie dramy, gdyby nie DJ, gdyby nie wszystkie te lata spędzone na poznawaniu Korei, prawdopodobnie nigdy nie zainteresowałabym się rasą Jindo. A gdyby nie Jindo, nie byłoby Haru, nie byłoby Bomi, Bakiego, Yujin, Hebi, nie byłoby mojej podróży na wyspę Jindo, nie byłoby tego kanału. To nie było chwilowe zauroczenie psami Jindo. To nie była fascynacja piesełem z mema. To była pasja do kultury, ludzi i kraju, która kiełkowała wiele lat i wywołała efekt domina. Zaczęłam się zastanawiać, co powiedziałabym tej 13-letniej dziewczynce wracającej z treningu karate i chyba tylko jedno. Nie masz pojęcia, dokąd cię to wszystko zaprowadzi. Bo gdyby ktoś powiedział mi wtedy, że pewnego dnia będę siedzieć na wyspie Jindo, rozmawiać z koreańskimi hodowcami i nagrywać filmy o koreańskich psach dla ludzi z całego świata, z całą pewnością bym nie uwierzyła. A jednak dokładnie tak potoczyła się ta historia i mam nadzieję, że ta przygoda będzie trwała jeszcze bardzo długo. A na razie, do zobaczenia!